chwycił mróz, przydałoby się coś ciepłego do picia, także działamy z kolejnymi gadżetami. Do zagotowania ciepłego napoju posłuży nam kilka z nich. Po pierwsze, mamy tutaj pojemnik, w którym można przenosić wodę, popularny bidon, aczkolwiek trochę różni się od standardowych bidonów. Materiał, z którego został wykonany, nie zawiera żadnych szkodliwych substancji. Także mamy bidon z tworzywa sztucznego, ale żadne szkodliwe substancje nie są z niego oddawane do wody. Co więcej, wodę możemy tutaj wlać o temperaturze do 90 stopni Celsjusza, czyli bliską wrzeniu, a i tak nic szkodliwego do tej wody się nie przedostanie. Także główna zaleta tego bidonu to jest propozycja od Helikona i co ciekawe, to jest ten właśnie słynny bidon z błędnym nadrukiem, czyli węzeł, tutaj węzeł kwadratowy, jest zawiązany nieprawidłowo. Popatrzcie tylko, jeżeli byśmy pociągnęli wszystkie końce tego sznurka, to w żadnym wypadku węzeł się nie zawiąże, sznurki się rozdzielą. Także jest to ten słynny błąd, z którego wszyscy nabijali się na rozmaitych grupach survivalowych czy też bushcraftowych. Natomiast po pierwsze, pozostałe węzły zostały przedstawione prawidłowo, a po drugie, sam bidon to naprawdę świetne rozwiązanie. Nie będziemy się rozpisywać tutaj nad nim. Jest wiele wersji. Niektóre mają tutaj inne przydatne lub też mniej przydatne, tak jak ten węzeł kwadratowy, porady. Ostatnio były bardziej ciekawostki. W tym odcinku gadżety będą przydatne. Kubek. Wzorowany na kontraktowym armii, nie pamiętam jakiej, szczerze powiedziawszy, chyba amerykańskiej. No i co? Standardzik po prostu do zagotowania wody. Nie jest to nic wyszukanego, ale tutaj wchodzi kolejny gadżet. Ciekawym rozwiązaniem jest ta podstawka, dzięki której nie potrzebujemy specjalnej kuchenki po to, żeby zagotować wodę w kubku. Nie musimy rozpalać dużego ogniska, nie musimy bawić się z gotowaniem na żarze. Po prostu używamy takiej oto podstawki. Tutaj wprowadzamy tabletkę, popularny S-Bit, który jest kolejnym przedstawianym dzisiaj gadżetem. Te wszystkie przedmioty są w cenie do 50 zł, także tutaj zwracam się do zwycięzców naszego konkursu z poprzedniego odcinka. Za karty możecie dostać właśnie te przedmioty oraz inne dostępne w sklepie do 50 zł. Oczywiście to już jest Wasz wybór. Natomiast tutaj przedstawiamy w tym odcinku wszystkie te gadżety do 50 zł, czyli na każdą kieszeń. Mając taką podstawkę, mając S-Bit, mając kubek, wodę w bidonie, jesteśmy w stanie zagotować wodę. No potrzebujemy oczywiście jeszcze krzesiwa. I tutaj kolejny gadżet, bardzo ciekawy, to jest krzesiwo. Ale co ciekawe, krzesiwo automatyczne. Jak to działa, już kiedyś pokazywałem. Natomiast tutaj będziemy chcieli zadziałać tym tak jak należy, bo wtedy pokazałem to trochę zapomniałem jak to działa już. Gdzieś tu jest blokada na pewno. Jedną kostkę kruszę w dłoniach. Właściwie mogę pokruszyć tylko połówkę. Resztę kładę tutaj. Chcę uzyskać proszek, który łatwo złapie iskrę z krzesiwa. Nie jestem przyzwyczajony do takich wynalazków. Ciężej mi trafić iskrami w kostki. Mamy ogień, jak widać krzesiwo automatyczne to całkowicie niepotrzebny wynalazek, także nie zachęcam Was do kupowania jego. Lepiej uczyć się od razu krzesać normalnym krzesiwem. Myślę, że ta seria jest właśnie fajna pod tym względem, o tych gadżetach, że widzimy od razu, co jest przydatne, a co nie. Bidon bardzo mi się podoba, krzesiwo automatyczne no nie szczególnie. Mamy solidny ogień, trochę za dużo tych kostek dałem, bo wystarczą dwie do zagotowania wody, ale okej, może zagotuje się szybciej. Podstawka również bardzo fajne rozwiązanie. No i teraz całość stawiamy tutaj na tych kostkach i czekamy, aż woda się zagotuje. Woda się gotuje, a w tym czasie przyjrzymy się kolejnej przydatnej rzeczy. Jest nią uniwersalny impregnat. Nada się zarówno do namiotu, jak i do ubrań, plecaków, butów. Możemy nim spryskać wszystko i wszystko to stanie się wodoodporne, oczywiście na jakiś czas. Również do 50 zł, tak jak wszystkie omawiane rzeczy w tym odcinku. No i tak, mam na sobie buty Texar Ghost.
One charakteryzują się wysoką oddychalnością, no ale kosztem wodoszczelności. Nie mają membrany, nie mają też skóry litej. Także chcąc uzyskać wodoodporność czasową na tych butach, muszę je spryskać właśnie takim impregnatem. No i zaraz sobie przetestujemy. Nie chcę pryskać nad moją wodą, żeby się nie zatruć czymś. Jak widzimy, po dymie wieje w tamtą stronę, także mogę sobie tutaj bryzgać bez przeszkód. Nadmiar impregnatu poleci tam. Oczywiście najbardziej optymalnie będzie zrobić to na umytych, a później wysuszonych butach. Poczekam, aż impregnat na butach wyschnie, no i na koniec odcinka sprawdzimy, czy rzeczywiście buty stały się odporne na wodę. Ostrzałka z wymuszonym kątem ostrzenia, przenośna, kieszonkowa w zasadzie, możemy za jej pomocą doostrzyć nóż w terenie. Co ciekawe, mamy tutaj dwie szczęki ostrzące w kształcie litery V. Tutaj kąt jest ustalony z góry, dlatego warto mieć jedną ostrzałkę i nią ostrzyć nóż, jeżeli mówimy o kącie wymuszonym, dlatego żeby nie ostrzyć raz jednym kątem, raz innym. Tutaj mamy jedne szczęki służące do naostrzenia noża, rzeczywiście, natomiast drugie, ceramiczne, już do wygładzenia ostrza. Jak ostrzyć za pomocą takiej ostrzałki? Nic prostszego. Najlepszy efekt osiągniemy kładąc ostrzałkę na równej powierzchni, którą na pewno nie jest moje kolano. Ma ona tutaj podstawki antypoślizgowe. Kładziemy ostrzałkę, przykładamy nóż i po prostu pozwalamy ślizgać się ostrzu po szczękach ostrzałki. Nie przyciskamy ostrza, bo wtedy spowodujemy zagięcia krawędzi tnącej, uszczerbienia jej, a nie o to nam przecież chodzi. Chcemy naostrzyć nóż, pozwalamy, żeby on po prostu prześlizgiwał się po tych szczękach, tak ze 30 razy. Następnie, kiedy nóż jest już wstępnie naostrzony, używamy szczęk ceramicznych po to, żeby ostrze wygładzić. I postępujemy analogicznie. Woda zaczęła się gotować, a ja mam ze sobą gorącą czekoladę z racji żywnościowych, które będziemy testować w jednym z kolejnych odcinków, być może w przyszłym. Taki proszek w środku, jest tutaj chyba też mleko w proszku. No i wsypujemy do wrzącej wody. Pachnie jak czekolada. Przede wszystkim rozgrzewające i o to tutaj chodzi, bo no mróz chyba już puszcza powoli, ale jest dosyć zimno. Dobra, niech jeszcze trochę się ostudzi. A my lecimy dalej. Często pytacie mnie o kompas. Jaki kupić? Wielu z Was odpowiada pytającym w komentarzach: weź Silvę. Tylko ja się pytam, jaki jest sens dawać za kompas 200 zł, podczas gdy taki oto, wart mniej niż 50 zł, działa tak samo. To jest ta sama zasada działania. Czy pokazuje nam północ? Pokazuje. Ten kompas testuję już chyba od roku. No i nie zauważyłem, żeby świrował w jakichkolwiek okolicznościach. Także po co przepłacać do Silwy? No, płacimy tam przede wszystkim za markę. Także kolejny gadżet to kompas, który po prostu musimy mieć przy sobie. Jeżeli bawimy się w survival, musimy mieć kompas. Warto uczyć się nawigacji, warto znać tajniki nawigacji po to, żeby móc odnaleźć się w terenie wtedy, kiedy elektronika zawiedzie. Taki kompas mniej niż 50 zł. Bardzo dobry wydatek. No i to jest rozwiązanie, które podsunął mi Paweł ze sklepu Millworld. Ładownica na magazynki marki Viper. Taka ładownica jest idealna do przenoszenia smartfona. Nie wypadnie on z niej, nawet jeżeli będziemy stawać na głowie, a jednocześnie możemy szybko go wyciągnąć i równie szybko umieścić z powrotem. Bardzo poręczna, jeżeli mamy to przy pasie, to naprawdę jest to świetne rozwiązanie. Z kieszeniami wiadomo jak jest. Musimy się trochę natrudzić, żeby ten telefon wyciągnąć, szczególnie jeżeli siedzimy, to jest już w ogóle kaplica. Natomiast jeżeli
mamy taką ładownicę przy pasie. Nawet w momencie, kiedy siedzimy, to nie ma żadnego problemu z tym, żeby telefon wyciągnąć i w każdej chwili z powrotem włożyć. Bardzo dobre rozwiązanie. Polecam stosowanie takich ładownic właśnie na smartfon. Co więcej, jeżeli smartfon przenosimy właśnie za pomocą takiej ładownicy, to też nie ciąży on nam w kieszeniach, spodnie nie spadają. Same plusy. Omówiliśmy dzisiejsze gadżety, były nieco bardziej przydatne niż te poprzednio. Natomiast nie są to oczywiście wszystkie tanie gadżety dostępne w sklepie Milward. Jeżeli jesteście zainteresowani takimi odcinkami, kolejnymi gadżetami, dajcie znać w komentarzach. Wtedy taki odcinek z pewnością powstanie. Pokażemy jeszcze więcej ciekawych przedmiotów. Dajcie znać, czy chcecie tych bardziej przydatnych, czy bardziej tych ciekawych, które niekoniecznie są przydatne w terenie. Dajcie znać w komentarzach, będziemy kierować się waszymi sugestiami. A tymczasem na razie. Trzymajcie się i czołgiem. Impregnat prawie wysechł. Możemy już sprawdzić, czy działa. No i pięknie. Widzicie, że woda zatrzymuje się na powierzchni buta. Nie wsiąka w niego. To, co tutaj jest ciemniejsze, to po pierwsze brud, po drugie nie do końca wyschnięty impregnat. Tutaj było już sucho, no i widzicie, woda zatrzymuje się. No i spływa po bucie. Skarpeta wewnątrz jest cały czas sucha. Wszystko ścieka.